Piotr Czaban, Czaban robi raban. Jeszcze raz witam, ale też Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Przepraszam, tutaj zaczynam transmisję, krótka transmisja z aktualnym przedstawieniem tego, co dzieje się na pograniczu. A na pograniczu dzieje się bardzo wiele. Wiele zgłoszeń z prośbą o pomoc w lesie. Aktywiści, którzy dzielnie już trzeci rok idą do tego lasu z pomocą, z plecakami, a w plecakach mają i jedzenie, i wodę, i powerbanki, i ubrania, i buty. Te plecaki są dość ciężkie. Aktywiści miejscowi, ludzie o dobrym sercu idą i ratują cudzoziemców w tych lasach. I spotykamy się tam z różnymi sytuacjami, z historiami o wywózkach, o pushbackach, o tych pushbackach, których nie widzi Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. Te pushbacki są, ale też chciałbym powiedzieć o pewnej zmianie. O pewnej zmianie na lepsze. Polega ona na tym, że jeżeli aktywiści docierają do ludzi w lesie i cudzoziemcy chcą poprosić o ochronę w Polsce, wtedy po pierwsze otrzymują pomoc taką podstawową, humanitarną od aktywistów, a później wzywana jest na miejsce Straż Graniczna. I w zdecydowanej większości przypadków, jeżeli aktywiści wzywają na miejsce Straż Graniczną, to rozpoczynają się procedury. To nie ma tych w tym momencie. Te pushbacki nie są stosowane tak, jak to było jeszcze niedawno, z tego względu, że aktywiści dają pełnomocnictwa, znaczy otrzymują pełnomocnictwa od cudzoziemców, są składane na piśmie wnioski o przyjęcie, wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce i cudzoziemcy trafiają do różnych placówek na pograniczu polsko-białoruskim. A później się dzieje tak, że aktywiści są wzywani przez Straż Graniczną do tego, by przetransportować cudzoziemców z placówek Straży Granicznej, chociażby w Krynkach, w Szudziałowie, w Nowym Dworze, czy też w Lipsku, czy też w Białowieży. A aktywiści transportują cudzoziemców do ośrodka, takiego jak tutaj, widzicie za mną fragment w Białej Podlaskiej. I tutaj szybka taka i wyraźna prośba do dużych organizacji humanitarnych, takich jak PCK, Caritas, ale też do MSWiA, do którego próbowałem się dzisiaj dodzwonić, ale niestety bezskutecznie. Proszę o to, by na Podlasiu były 3 jakieś dostępne busy, przynajmniej 3 kierowców w gotowości do transportowania cudzoziemców do takich ośrodków z placówek Straży Granicznej, ponieważ to wszystko spada na barki aktywistów, którzy są potrzebni w lesie. Prosta sprawa, proste rozwiązania, wystarczy chcieć. Jadąc z cudzoziemcami do Białej Podlaskiej po raz kolejny, mam czas w końcu, żeby z nimi dokładnie porozmawiać. I opowiadają o tym, co przeżyli w lesie. I na przykład dzisiaj wiozłem grupę 9 osób i tutaj obok mnie siedział Jemeńczyk, który był 16 razy wyrzucany przez granicę i białorusko-polską i w drugą stronę. 16 razy. I dopiero udało mu się jak gdyby wejść w te procedury, gdy przybyli z pomocą do lasu aktywiści i gdy doszło do tak zwanego ujawnienia i gdy dzięki aktywistom został złożony ten wniosek o ochronę w Polsce i udzielone zostały też pełnomocnictwa. Od wszystkich osób, które tutaj miałem okazję przewieźć, usłyszałem o tym, co dzieje się na pasie granicznym przy płocie, po polskiej i po białoruskiej stronie. Ja już to opisywałem. Opisywałem to, że tam trwa handel, że mundurowi za powerbanki czy za 20 euro sprzedają jedzenie i wodę. Dzisiaj jechała Syryjka ze mną, która mówiła, że jeden z żołnierzy obiecał jej pomoc w postaci jedzenia i wody i wziął od nich $100 przez płot i nie dostała nic z tej pomocy, a pieniądze zaginęły. Słyszałem też inną opowieść, może w tym momencie jeszcze jej nie przytoczę, bo usłyszycie ją bezpośrednio z nagrania i z relacji cudzoziemca. O, tutaj idzie do mnie pan chyba ze Straży Granicznej, być może.
Zaraz się zapytam. Pan jeszcze do mnie? Słucham? Tak. Tak? Wszystko okej. Tak, tak, To, tak, kurczę, wie pan, to niebezpiecznie. Przewieziemy. No, Okej. jakby wypadek był czy coś. Ja wiem, ale wszystko jest okej. Pan ze straży, tutaj z ochrony, pytał się, czy samochód jest przystosowany do wożenia ludzi, ale samochód właśnie, chciałem powiedzieć, ten, w którym jestem, to jest auto Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei z Białegostoku, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo to jak to wygląda, transportowanie ludzi. Jedziemy prywatnymi samochodami, wtedy trzeba kilka aut, bo czasami jest 9 osób, 8 osób, 10 osób, ale wcześniej zadzwoniłem do Fundacji Dialog i 2 dni temu, jak byłem tutaj, to skorzystałem z busa Fundacji Dialog, a dzisiaj Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei udzieliło swojego pojazdu, żeby przewieźć właśnie cudzoziemców tutaj do tego ośrodka. Jak słyszeliście teraz na żywo, pan ze Straży Granicznej z tego ośrodka dopytywał, czy rzeczywiście ten samochód jest przystosowany do przewożenia ludzi. A jest. Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei pomaga w Białymstoku bezdomnym i właśnie ma też taki samochód. Ale dlatego apeluję do tych dużych organizacji humanitarnych. Powtarzam, PCK. Dzisiaj rozmawiałem z panią z PCK z Białegostoku. Mówiła, że już powiadomiła zarząd, powiedziała o tych naszych potrzebach, no bo przydałby się taki transport, gdzie ktoś by po prostu już był do tego, że tak powiem, przeznaczony do takiego zadania, tak, do wożenia ludzi z placówek Straży Granicznej do ośrodka, chociażby takiego jak tutaj w Białej Podlaskiej. Ale generalnie MSWiA mogłoby też o to zadbać. Macie dużo pojazdów, macie dużo ludzi i możliwości, a jeżeli na przykład my dostajemy na 2 czasami godziny przed decyzją o opuszczeniu placówki Straży Granicznej taką wiadomość, zorganizowanie transportu zajmuje czasami kilka godzin i tak jak wczoraj na przykład była sytuacja, że informacje o tym, że w Kuźnicy są osoby do odebrania, chyba tam byli uchodźcy z Syrii, zanim transport został zorganizowany, oni zostali wypuszczeni przez Straż Graniczną, pokazano im dworzec i oni gdzieś wsiedli do pociągu i oni, nie znając języka, wyszli z lasu, nie wiem, 2 dni wcześniej, z tym co mają, z woreczkiem jakimś, nie mogli się odnaleźć. I my też ich nie mogliśmy znaleźć. A jeżeli jest dobra komunikacja, jest to poukładane, no to wtedy można pomagać, można przewozić. Ale to wszystko spada na barki osób, które powinny być w lesie i pomagać, bo ta pomoc też jest tam potrzebna. Tak to wygląda. Tak jak wam mówiłem, ludzie powtarzają o tych pushbackach, mówią o strasznych historiach, jakie przeżyli w lesie. Mówią też o śmierci, którą widzieli. O pobiciach przez i Białorusinów, i przez Polaków. I mamy zdjęcia. To wszystko jest. To się dzieje na dużą skalę. Też powiedziałem o tym handlu mundurowych przy płocie graniczącym z Białorusią, ale też wszyscy podkreślają, że oprócz takich przypadków, których jest niestety wiele, są też przypadki, kiedy polscy żołnierze przekazują za darmo wodę i za darmo jedzenie. I jeżeli mnie teraz słuchacie, to szacunek dla was za to, że tak się zachowujecie. Niestety nie wszyscy tak robią i tutaj też apeluję do żandarmerii wojskowej, do śledczych o zbadanie tej sprawy, bo to jest niegodne. To jest niegodne, żeby ludzi na skraju życia i śmierci będących, proszących o wodę, proszących o jedzenie, w taki sposób wykorzystywać, żeby sprzedawać im za 20 euro trochę jedzenia, butelkę wody, pomarańcza i 3 banany. A taka właśnie stawka jest. To jest patologia. Polski żołnierz, polski, nie wiem, mundurowy, czy to ze Straży Granicznej, czy jakikolwiek inny, nigdy nie powinien w taki sposób się zachowywać. A słyszę o tym, że mundurowi wiedzą, gdzie są kamery monitoringu i też dbają o to, żeby to gdzieś nie zostało zarejestrowane w wyraźny sposób poprzez ten monitoring na pasie granicznym, że właśnie tak handlują. Tak to wygląda teraz. Serdecznie pozdrawiam tych ludzi, nie tylko z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, ale też z Grupy Granica, miejscowych z Czeremchy,
którzy zasuwają cały czas z pomocą do lasu z plecakami. Też jeżdżą, tak jak tutaj widzicie też i ja, samochodami ze Straży Granicznej, z jakiejś placówki na Podlasiu, tutaj do Białej Podlaskiej, do ośrodków, żeby pomóc. Dziękuję jeszcze raz Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei, które nie tylko wdało ten samochód, ale nakarmili dzisiaj w swoim ośrodku cudzoziemców, przygotowali im pakiety takie z bielizną, z jakimiś koszulkami, z rzeczami do higieny osobistej dla mężczyzn i dla kobiet, bo ci ludzie nie mają nic. Oni są ubrani w to, co otrzymali od aktywistów w lesie. Potrzeby są duże. Pamiętajcie, wspierajcie wszystkie te grupy pomocowe, bo bez waszego wsparcia jest o wiele trudniej. I jeszcze raz apeluję do rządu Donalda Tuska o zaprzestanie wywózek, takich już w ogóle definitywnie, o okazanie, pan premier powiedział tak, żebyśmy nie uczyli humanitaryzmu, ale niestety trzeba was uczyć. Pan, panie premierze, był tylko na wycinku tego, co pokazała panu, nie wiem, Straż Graniczna i wojsko. Pan nie był tam, gdzie byliśmy my, pan nie widział tych pobitych ludzi, nie słyszał pan ich historii, które są do zweryfikowania. Ci ludzie są. To wszystko można sprawdzić, zdokumentować bez problemu i zrobić po prostu Polskę krajem cywilizowanym, przestrzegającym prawa człowieka na granicy, bo w tym momencie tego nie ma. Są symptomy, są jakieś oznaki, ale zło cały czas się dzieje. Tak samo jak handel, nie wiem, z Białorusią czy z Rosją. Jeszcze te cysterny z tym gazem podpisane Gazprom możecie zobaczyć u mnie sfilmowane w Terespolu chociażby. Dziękuję, to tyle. Wracam do siebie. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam też anonimowego darczyńcę, który ufundował szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 6 osób z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Ciężko się przygotować do tych zajęć, ciężko przygotować się do egzaminów, bo cały czas jest coś do zrobienia, ale spróbujemy nie zawieść i zostać kwalifikowanymi ratownikami. Dziękuję wam wszystkim, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.